Zrobiło się późno. Kończymy na dziś te zadania. Powinnaś wracać do domu. Okej. To ja się idę spakować i wychodzimy. Boże, Marysia! Proszę pana, normalnie zboczeniec. I to taki najgorszy, bo z gatunku tych całkiem gołych. Dobrze, panie Lodzie, od początku jak to było? Od początku to będzie tak, proszę pana. Ja wstaję codziennie 5, 6. Jak jeszcze na ulicach jest pusto, cisza, spokój. Rozumie pan? Rozumiem. Wtedy go pani spotkała. Nie. Dojdziemy, proszę pana. Spokojnie. Więc tak, ja biegam z kijkami, tak? Jestem wyczynowcem. W biegach. No nie, proszę pana, w jedzeniu na czas. Wcześniej gołąbki, teraz proszę pana mielone. No więc sam pan rozumie, że ja muszę dbać o formę. No a kijki najlepsze. No więc proszę pana, biegnę, patrzę, a tu ten dewiant. A jak on wyglądał? No normalnie tak. Klatka cała owłosiona, brzuszysko, proszę pana, i całkiem goły. Panie Lodziu, zewnętrznie jak wyglądał? A no na zewnątrz to chyba fujarkę miał. Może mi pani opisać wygląd tego mężczyzny? Boże, no tak, to on taki chyba krępy, nie za wysoki, nie wiem, chyba łysy, ale ja proszę pana nie pamiętam, bo ja na twarz nie patrzyłam. Tylko tam. No sam pan rozumie, ja byłam w szoku. Następnym razem to ja zdjęcie zrobię. Panie Lodziu, następnym razem to niech pani nie robi nic na własną rękę, tylko od razu się do mnie zgłosi. Dobrze? Pozornie przechadzający się golas nie jest niebezpieczny, jeśli nie ma przy sobie ostrej broni. Jednak na Gorczaku wszystko może się zdarzyć i nagle zwykły ekshibicjonista może się zamienić w groźnego bandytę, używającego do ataku zębów i pazurów. Andrzej? W pracy jestem. Już ci mówiłam, że to nie jest żadna praca. Dobra, szybko. Czekaj. Nie możesz tak zbywać swojej matki. O co chodzi? Czy już zupełnie, całkowicie przemyślałeś swoją decyzję? Nie musiałem. Zdania nie zmienię. Nie chcę i nie będę z wami mieszkać. Ze względu na Patrycję. Jesteś pewien? Czego? Czego mam być pewien? Że nie mają córkę przed wami? Patrycja została zaatakowana w szkole dlatego, że wujka ma bandziora. Ciebie najwyraźniej to w ogóle nie rusza. Jak możesz tak powiedzieć, że w ogóle nic mnie nie rusza? Ciebie ciągle nie ma. Gdzie będzie siedziała? W jakimś pustym, obcym, wynajętym mieszkaniu? Nie mogę dłużej rozmawiać, w pracy jest. Cześć. Ale... Andrzej, masz chwilę? Trzeba coś załatwić. Co jest? Tylko to delikatna sprawa. Nastolatka nałykała się szkła wczoraj wieczorem. W jakim jest stanie? Jeszcze nie wiem, dowiem się dzisiaj w szpitalu. Będziesz z nią rozmawiać. Zobaczymy, w jakim jest stanie. Jest już po operacji. Ale próbowałam rozmawiać z jej babcią, która ma prawo do opieki. Z tym, że wpadła w histerię i była trochę na bani. A, pewnie coś wypiła na uspokojenie. Pojadę tam za pół godziny. Dobrze. Wyślij mi adres.
Ja w ogóle to przepraszam, panie władzo. Jak wczoraj przyszła ta policjantka, to z koleżanką trochę popiłyśmy. No i... Widziałam ją o Marysi. Wiemy, że mama Marysi odsiaduje karę pozbawienia wolności, to prawda? A jej córka jest na mojej głowie. Staram się jak mogę, żeby zapewnić jej jako taki byt. Ale sam pan rozumie, nie jest lekko. A Marysia ma tutaj swoje miejsce, może swój pokój? Tak. Mogę zobaczyć? Tak. Może się nieszczęśliwie zakochała? W ogóle nie są jej w głowie takie rzeczy. No, dziewczyna ma już 16 lat, to kto wie. To porządna, poukładana uczennica. Może ma jakieś konflikty w szkole z rówieśnikami? Uczy się dobrze. Nie szlaja się z nikim, jeżeli o to panu chodzi. Dobrze się uczy, no. Może nie na samych szóstkach, ale daje radę. A tylko z tej matematyki to jej nie idzie. A ta nauczycielka się uwzięła się na nią. Wchodzi do tej świetlicy i co? Ktoś tam jej pomaga się podciągnąć z tych rachunków. Chłopaka nie ma, jak pani mówi, a może ma jakąś najlepszą przyjaciółkę. Jest ktoś taki? Widuję ją z taką Julką. Zna pani jej adres? Gdyby wszystko tak pięknie wyglądało, jak przedstawiała babcia poszkodowanej, ta dziewczyna nie targnęłaby się na swoje życie. To moja wina. Jak mogłam być tak ślepa? Proszę się nie obwiniać. Ja nie wiem, może ja nie mam takiego dobrego kontaktu z tymi dzieciakami, jak myślałam. Tak to bym zauważyła, że z Marysią się coś dzieje. Właśnie wracam od niej ze szpitala. Jak się czuję? Jest już po operacji, ale niestety nie może rozmawiać. Dlatego liczyłam na to, że pani mi coś powie więcej. Na przykład jak pani długo zna Marysię, albo czy ona zwierzała się pani z jakichś kłopotów. Tylko z tych z matematyką. Pomagałam jej. Robiła spore postępy. No tak, ale matematyka na pewno nie była powodem tego, co sobie zrobiła. Muszę pani zdradzić coś, co jest tajemnicą śledztwa i liczę na pani dyskrecję. W szpitalu powiedziano mi, że Marysia ma obrażenia okolic intymnych. Słucham? Może to świadczyć o tym, że prowadzi życie seksualne. I z tego powodu się okaleczyła, tak? Być może ma to jakiś związek. Zemsta, szantaż. Może była wykorzystywana seksualnie. Jezu, jak to? Przez kogo? Kto jeszcze przybywa w świetlicy z dziećmi? Tylko wolontariusze. Wolontariuszki w zasadzie, no bo tu same kobiety pracują. Czyli nie zauważyła pani niczego? Marysia nie dawała żadnych sygnałów. No jakbym coś zauważyła, to bym zareagowała, tak? Idziesz ze mną, pieprzona gnojowa! Puszczaj! Hej, co ty się... Zostaw ją, hej! Zostaw ją, zostaw ją. Pani się nie wtrąca. Moment, hej! O co pani chodzi, nie pani sprawa! Chyba jednak moja. Policja. Zabierzcie tego psychola! Chciał mnie pobić! Ty przestań kłamać, bo oberwiesz. Kim pan jest? Jestem jej ojcem, Radecki. A my sobie pogadamy w domu, pieprzona złodziejko. Nie jestem żadną złodziejką! Hej, o co chodzi? To może jej pani spyta, skąd ma nowiutki telefon? Na bank go ukradła. Nie ukradłam! To może dała dupy, jak te wszystkie małe dziwki tutaj. No, córuś, przyznaj się pani. Pojebało cię! Policzymy się w domu, gówniaro. Moment. Panie Radecki, pan zaczeka.
Andrzej, zatrzymaj go! Stój! Niech pan się zatrzyma. Stoisz. Ręce. Ty, kurwa, ręce mi połamiesz. Nie szarp się, bo będzie boleć. No dobra. To teraz łaskawie powie nam pan, co dokładnie tam się wydarzyło. Ma pani dzieci? Nie pańska sprawa. A ja swoje chcę wychować na porządnych ludzi, a nie na jakichś bandziorów i zdziry z Gorczaka. O, jakie to szlachetne. Ale stosuje pan niedopuszczalne metody. Dlatego pojedzie pan na komisariat i tam będzie się ze wszystkiego tłumaczył. Zabierasz go na dołek. Damski bokser od zawsze był dla mnie najpodlejszym gatunkiem faceta. Ale odkąd mam córkę, jeszcze gorsi stali się dla mnie ci, którzy lali własne dzieci. Może na Gorczaku takie metody wychowawcze wydawały się jedynymi słusznymi. Ale naszym zadaniem było pokazać tym krewkim rodzicom, jak bardzo się mylą. Twoja mama niestety nie przyjedzie. Pracuje. Jak to nie może się wyrwać w takiej sytuacji? Raczej mało ją obchodzę, Ale powiedziała, że możemy porozmawiać z Julią bez niej. bo mam mnie gdzieś. Posłuchaj, Julia. Poradzimy sobie bez twojej mamy. Możesz mi powiedzieć, o co chodziło? Nie ukradłam tego telefonu. Ani tym bardziej się za niego nie puściłam. Jak myśli mój kochany tatuś. A powiesz mi, skąd go masz? Od mojej koleżanki. Od Marysi. Drogi prezent. A nie przelewa się u nich. Skąd na to wzięła pieniądze? Jest moją przyjaciółką, to mi go dała. Dostała go od kogoś, ale go nie chciała. To mnie się trafił. No co, nie wierzycie mi? Przecież mówię prawdę. Wy też myślicie, że się puszczam za takie fanty? Pani Kamilo, pani też nie wierzę. Twój tato na pewno w złości. Mój tata się na mnie wyżywa, a sam nie jest lepszy. Obczaja moje koleżanki. A co masz na myśli? Jak to co? Ślini się na ich widok. A co to znaczy dokładnie? Co to znaczy? Że jest jebanym zbokiem. Kratę. Co zrobiłeś? Komu? Maryś! Jakiej Marysi? Koleżance twojej córki, Marysi Doleckiej, dokonała samookaleczenia. Przypadek? Nie wiem, o czym mówisz. Puszczaj. Jak chcesz. Do oskarżenia o przemoc wobec córki dojdzie jeszcze podejrzenie o molestowanie seksualne nieletniej. Co? To jakieś bzdury. Kogo molestowałem? Koleżanki córki. Sama to powiedziała. Jakie koleżanki? Co ty pieprzysz, człowieku? Uwierzyłeś jej? Ja pieprzę. Ja pieprzę? Sam mam córkę. Nastolatkę. I ręce mnie świerzbią, jak widzę takich gnojów, którzy robią to swoim dzieciom. Maria Dolecka. Jak często ją widujesz? Marysie, czasami. Julka powiedziała wam, że jej coś zrobiłem. Gówniara ewidentnie się na mnie odgrywa. Kłamie. Przepuścimy cię przez magię, to się okaże, kto kłamie. Maryś, zostaniesz na dołku. Chcę porozmawiać z Julką. Muszę z nią porozmawiać. Dajcie mi tu ją. Pani Zyto, zapraszam. Proszę tutaj spocząć. Tutaj może pani zostawić płaszcz. Sąsiad mi podwiózł. Wie pani, bardzo uczynny człowiek. Zawsze można na niego liczyć. Odkąd córkę wsadzili, bardzo dużo mi pomaga. Naprawdę bardzo miły człowiek. Pani Zyto,
Rozmawiała pani z lekarzami? Marysia ma otarcia, które mogą wskazywać na aktywność seksualną. Nie wiadomo, czy dobrowolną, czy nie. Nie, to niemożliwe. Przecież Marysia to jeszcze dziecko. Ona w ogóle nie myśli o takich sprawach. Dlatego to mogło nie wyjść od niej. Ja pilnuję, żeby nie szlajała się z jakimś szemranym towarzystwem. Ona przecież tylko szkoła, dom, szkoła, dom. No więc kiedy to mogłoby się stać? A nie zauważyła pani ostatnio dziwnego zachowania u wnuczki? Chyba nie. Ostatnio też pytałam, czy Marysia nie ma chłopaka. Może jest coś, o czym pani nie wie. Na pewno bym o tym wiedziała. Tak? To skąd Marysia go miała? Co to za telefon? To jest telefon, który Julka, jej koleżanka, twierdzi, że dostała od Marysi. To jest drogi model. Skąd Marysia mogła go mieć? No nie wiem, pierwszy raz go widzę. Ktoś jej go dał, powiedzmy, w prezencie. No wie pani? Co pani wygaduje? Najpierw, że Marysia już to robi, a teraz, że co? Że niby za telefon? Ja tylko pytam. Proszę pani, Marysia to jest bardzo porządna, grzeczna dziewczynka. To, że jej matka jest lafiryndą i szlajała się z podobnymi sobie, to nie znaczy, że ona też taka będzie. Ja nigdy do tego nie dopuszczę, proszę pani. Nigdy do tego nie dopuszczę. Ja ją ochronię. Ona będzie miała lepsze życie. Pani Zyto? Co ja w Pani ogóle Zyto. tutaj robię, proszę pani? Pani Zyto? Dowód. Nie będę słuchała takich głupot. O, panie Dareczko, mówiłam panu, że to nie będzie tak strasznie długo trwało. Drobiazg, pani Zyto. Zamiast przesiadywać tutaj, to wolałabym teraz być z moją wnusią. A, biedna dziewczyna, no. Jak ona strasznie musi cierpieć. Będzie dobrze. Naprawdę? No jasne. To przecież pani wszystko zawdzięcza. Dzięki pani wyjdzie na ludzi. Najważniejsze, żeby teraz wyszła ze szpitala jak najszybciej. Jeśli pani chce, to mogę panią tam podwieźć. A nie, panie Dareczku, kochany. Ja bym poprosiła może do domu. Wie pan, późno jest, no już by mnie Racja. nawet nie wpuścili do tego szpitala. Jedźmy. Zadowolony z siebie jesteś? Matkę do zawału doprowadzasz. Mogła tu niestety się nie przyglądać. A co ma robić? Zabierasz jej jedyną wnuczkę, Andrzej. Jedyną. I będzie jedyna. Mam nadzieję, że zrobisz przysługę światu i nie będziesz się rozmnażać. Wiesz, dlaczego moja córka ma podbite oko? Widzisz to? Przez ciebie. Bo nie jesteś już królem na Gorczaku. Jestem i będę. Twoja córka ma podbite oko, bo ma starego glinę, co jest źródłem wszystkich konfliktów. Nie czuję się tu bezpieczna. Dobrze o tym wiesz. Przestań się bawić w jakiegoś gangstera z amerykańskiego filmu i odzyskiwać władzę na Gorczaku. Ty z Polska, nie Ameryka. Gdyby nie ja, to dalej byś siedział w pierdlu przez Ryśka. Czułem, że to wyciągniesz. Nic ci nie jestem winien. Twoim obowiązkiem jest pomoc bratu, rozumiesz? Obowiązkiem jest to, żeby myśleć o bezpieczeństwie bratańcy. To jest twój obowiązek! Właśnie to robię! Czy wy możecie się przestać kłócić? Jak już odzyskam władzę na tych terenach, nikt jej nie tknie i będzie bezpieczna. A ciebie też to dotyczy, bo będziesz mógł sobie śmigać tymi ulicami i nie przejmować się, nie myśleć, czy ktoś ci nie wsadzi kosy w plecy. Wspaniałe myśli. Dziękuję za troskę. Coś ci nie gra? A ty coś myślisz? Masz rozum? Ja mam być chroniony przez gangstera? Pomyśl. Problemy wynikające z przynależności do gangsterskiej rodziny z przestępczymi korzeniami wracały do mnie jak bumerang. Trochę zdążyłem się już do tego przyzwyczaić. Przestało mnie to boleć. Ale kiedy rykoszetem dostała moja córka, to miarka się przebrała.
Dobrze, że pan tak szybko przyjechał, proszę pana. Ten zboczeniec po telefonie do pana jeszcze bardzo długo tutaj, proszę pana, się kręcił. Goły, cały jak święty turecki. Lata w kółko i proszę pana, nieobyczajne zachowanie propaguje. A w którą stronę pobiegł? Tam. Ale tak jak mówiłam, proszę pana, on tu na pewno wróci, dlatego że to jest jego, proszę pana, jakiś rewir chyba albo coś. Zresztą kto tam wie, co tym dewiantom siedzi we łbie. Niech pani się uspokoi. A ja bardzo proszę, żeby pan go wreszcie zaaresztował. Wie pani co? Tylko niech pan uważa, bo nie ma go za co złapać, jak tak lata cały goły. To znaczy, no niby jest za co, ale to chyba nie wchodzi w rachubę. Pani Lodziu, najlepiej niech pani wróci do mieszkania, a ja się rozejrzę, dobrze? O! Jest, proszę pana, tam! No niech pan go łapie szybko! Szybko! Proszę bardzo, tam poszedł, tam! O! Pobiegłem za tym ekshibicjonistą. Musiałem szybko go dorwać, żeby ukrócić ten proceder. Wydawało mi się, że to będzie zwykły golas, którego bez problemu zatrzymam. Ale takiego obrotu spraw nie spodziewałem się. Panie Kazimierzu, dostałem wezwanie, że ktoś po dzielnicy biega w negliżu, więc co mogłem sobie pomyśleć? Że uprawia pan jogging, tylko zapomniał pan leginsów? Przecież pan się prosi o zapalenie płuc. Właśnie, wręcz przeciwnie. Wie pan co? Niech pan sobie biega, tylko niech pan się jakoś ubierze, żeby nie straszyć tych biednych kobiet. Ale ja nikogo nie straszę, ja się hartuję. Hartuje się. A co to jakaś zbrodnia jest? A to moja wina, że stara baba ślepa? I że co, że jak ktoś porozbierany biega, to od razu z boczek? A ja wcale porozbierany nie biegałem, bo i buty miałem, i skarpetki, i rękawiczki, i czapkę, a ta od razu ekshibicjonista. A to moja wina, że ludziom się wszystko kojarzy? Że za dużo czasu spędzają przed telewizorem i mają sprośne myśli? A ja właśnie to robię po to, żeby nie siedzieć przed tym durnym pudłem. Dla zdrowia. I pan uważa, że takie bieganie półnago jest dobre dla zdrowia, tak? No, oczywiście, że tak. No lekarz mi zapisał. Krioterapię. Kryoterapię to chyba się wykonuje w specjalnych ośrodkach. Tak, no na fundusz to bym się nie doczekał, a prywatnie to mnie nie stać, to musiałem coś innego wymyśleć. Co mi zostało? Bieganie z gołądu. A, widzę, że pana już też przegabacili. A mówię panu, że to jest tylko część terapii zdrowotnej. Musiałem wymyślić jakąś tańszą wersję. Najpierw przez pół godziny leżę w wannie pod lodem, a potem biegam na zimnie. Co, krzywdę komuś robię? Ale panu też polecam, niech pan spróbuje, tak. A tę starą babę, co mnie tak obsmarowuje i od zboczeńców wyzywa, to o zniesławienie do sądu podam. Bo kto tu łamie prawo, co? Bo chyba nie ja. Ta krioterapia chyba zdaje egzamin, bo energię to pan ma. No, w zdrowym ciele zdrowy duch, jak to mówią. Panie Kazimierzu, tak na serio. To wydaje mi się, że ta krioterapia to powinna być pod czujnym okiem lekarza, bo może dojść do wychłodzenia organizmu, mogą się różne rzeczy zdarzyć, no i różnie się to może skończyć, nie? Ja tam żadnemu konowałowi płacił nie będę. No to niech pan zapisze się do jakiejś grupy. No, można takie znaleźć. Są tacy amatorzy zdrowia. W grupie zawsze jest raźniej, a po drugie bezpieczniej. Może jest coś w tym na rzeczy. A poza tym, panie Kazimierzu, w takiej grupie zawsze można kogoś poznać bliżej. No, jakąś przyjaciółkę panią. Chyba samotność panu nie służy, prawda? Co tam potoczne? I co? Udało ci się coś ustalić z telefonem tej małolaty Julki? Właściwie to Marysi. Tak, ale to trochę dziwna sprawa. No bo ten telefon został zarejestrowany na Dariusza Kądziaka, czyli tego znajomego sąsiada babci tej poszkodowanej Marysi. Dobra, to jadę do niego, spróbuję ustalić, o co chodzi. Który numer mieszkania? Nie ma takiej potrzeby. Właśnie tu jestem, nikt nie otwiera. Chyba nie ma go w domu. No to trzeba będzie na niego zaczekać po prostu. No skoro już tu jestem, to zajrzę do tej babci Marysi. Może będzie bardziej rozmowna po tym, jak się dowie, że wiemy, skąd jest ten telefon. Słuchaj, a co z ojcem tej Julki, który siedzi na dołku? Przycisnąłeś go? Wypuściłam. Dlaczego? Dlatego, że Julka wycofała zeznania, twierdząc, że chciała się odegrać na ojcu. No ale ona mogła się wystraszyć, w końcu wkopuje ojca. Ojciec to ojciec.
Wierzyłaś jej? Nie do końca. Dlatego założyłam im niebieską kartę i kazałam obserwować tego faceta. Zlecę też wywiad środowiskowy i będę rozmawiała z matką. Zobaczymy, co zrobi. Rozumiem. Sorry, potocznie muszę kończyć. Dzień dobry. Niech pani przyjdzie kiedy indziej. A coś się stało? Nie, Proszę nic. otworzyć. Wszystko w porządku, do widzenia. No, ale przecież widzę, że coś jest nie tak. Pani otworzy. Pani Zyto, kto pani to zrobił? Nikt. Darujmy sobie te wszystkie. Poszłam po ciemku do toalety i wywinęłam orła. Kto pani to zrobił? Mówiłam pani, że nikt. Ja sama. Jeżeli pani mi nie zaufa, to nie będę mogła pani pomóc. To nie jest takie proste. Jest. Bo jeśli ktoś panią pobił, to powinien ponieść konsekwencje. To Darek. To on mnie pobił. Darek? Ten uczynny, miły sąsiad Dariusz Kądziak? Ja nie wiem, co w niego wstąpił. Wczoraj, jak mnie odwiózł stąd do domu, a nagle zrobił się jakiś taki natarczywy. Wypytywał o ten telefon, co dał Marysi. Chciał go z powrotem. I co pani zrobiła? Nic. Wtedy on mnie uderzył. Raz tu, a potem tu. Przyniosę pani szklankę wody, dobrze? Ale błagam. Niech pani tylko nikomu nic nie mówi. On mnie zabije. Pani Zyto, jest pani na policji. My się tym zajmiemy. No ale nie wiem, czy wy zdążycie, zanim on mnie dopadnie. Groził pani? Wiedział, że jak pisnę słówko policji, to mnie dopadnie i skończy to, co zaczął. Pani Agato, ja naprawdę się boję. O Julię. Też. Bo ja mu powiedziałam, że teraz ona ma ten telefon. Jasna cholera. Muszę rozmawiać. Z tym policjantem, to mnie wczoraj przesłuchiwał. Szybko! O, jest. Halo! Julka! Nie wróciła ze szkoły. Może do tej świetlicy poszło, co? Dzwoniłem tam, nie odbierają. Nie odbieram. Przepraszam za wczoraj. Nie powinienem był się tak zachować. Przesadziłem. Ale już wszystko jest okej. Z Julką sobie wszystko wyjaśniliśmy. Gdzie ona mogła zniknąć? Ta Julka może być wszędzie. Może być u koleżanki, może być w kinie, w knajpie. Albo się wściekła i uciekła. Czy ten ojciec panikuje? Wiem, ale wiem też, że ten damski bokser Dariusz Kądziak desperacko szuka tego smartfona, którego podarował Marysi. Wiem też, że ten psychol dowiedział się, że telefon trafił w ręce Julki. No widocznie coś w tym smartfonie jest, skoro tak bardzo chce go odzyskać. Być może coś wysyłał. Jakieś groźby. Albo zdjęcia. A technicy coś znaleźli już w tym smartfonie? Na razie jeszcze nic, ale wciąż szukają. Będą przeszukiwali treści usunięte. Mam nadzieję, że ten gnój nie dorwał tej Bogu ducha winnej Julki. A ja mam nadzieję, że Kamila będzie coś więcej wiedziała, że Julka się z nią kontaktowała. Tylko nie wiem, dlaczego ona nie odbiera telefonu. Ciśnij, Potoczny, błagam cię, ciśnij, no.
Rzuć to! Rzuć to, mówię. Ani kroku dalej, bo potem rozleje gardło. Spokojnie. Nie ruszaj się, mówię. Rozbruję ją, rozumiesz? Chcesz mamy czas sumienia? Spokojnie. Już, rzucamy. Chciałem się dowiedzieć, gdzie jest Julia, ale nie było jej tu. A ona nie chce powiedzieć, gdzie ta gówniara jest. Nie wiem. Morda w kubę. Może ona naprawdę nie wie, gdzie ona jest. Odłóż nóż. Odłóż nóż, mówię. Nikt nie chce nikomu zrobić krzywdy. Może zdarzyć się tragedia. Rzuć nóż, mówię. Powiedziałem, odłóż nóż, nie chcemy tragedii. Ani kroku dalej! Leczysz. Łopo! Obróć się. Wstajesz powoli, spokojnie. Spokój. Wszystko w porządku, mam wezwać karetkę. Nic mi nie Na pewno? Niezły cios. Bałam się bardzo. Wiem. Czy może wie pani, gdzie jest Julka? Była tu, ale wysłałam ją do domu, zanim on przyszedł. Trafi za kratki, dopilnuje tego. Za to, że pobił babci Marysi, za to, co zrobił Kamili w świetlicy. A możemy jeszcze podciągnąć pod usiłowanie zabójstwa. Chłopaki coś znaleźli w telefonie Marysi? Nic niestety na niego nie mamy. Nic, co by dowodziło, że wykorzystał seksualnie tę dziewczynkę. Ale skoro tak desperacko chciał odzyskać ten telefon, to może myśli, że coś w nim jest. I co z tego? Nic nam to nie da. Dopóki nie pęknie, jesteśmy w czarnej dupie. Marysia jest po operacji perforacji przełyku. Zresztą nic nam nie powie bez pomocy psychologa i możemy zapomnieć o jej zeznaniach. Wiem, że on to zrobił. I odpowie za to skurwiel. Jak ten telefon? Ale co chcesz z nim zrobić? Powiem mu, że coś w nim znaleźliśmy. Ale co? Masz przerąbane. Marysia, zanim dała ten telefon swojej koleżance, używała go przez jakiś czas. I wysłała do Julki kilka SMS-ów. Jaki SMS? Jaki SMS? Takie, że ją zgwałciłeś. Nie. Nikogo nie zgwałciłem. Lekarze podczas obdukcji stwierdzili obrażenia w okolicach intymnych. Skąd się wzięły? Skąd mam wiedzieć? To pieprzony gorczak. Na każdym kroku mogło jej się to przytrafić. Sam bym dorwał skurwiela, który jej to zrobił. I teraz skrywasz wielkiego obrońcę, tak? Ktoś się musiał zaopiekować Marysią. Matka w więzieniu, faceta tam żadnego nigdy nie było. No to pięknie się opiekowałeś. Wspaniała opieka. To wcale nie był gwałt. To nie był gwałt? To nie był gwałt. Będziesz siedział, maniaku. Marysia też tego chciała. Nigdy nie mówiła nie.
Bała się powiedzieć babci, bo ta by jej nie uwierzyła. Miała cię za swojego przyjaciela, a ty nią manipulowałeś po to, żeby wykorzystać wnuczkę. Bzdura. Chciałem się z nią żenić, jak tylko skończyłaby 18. Właściwie to byłem nawet jej narzeczonym. Dałem jej telefon w prezencie zaręczynowym, żebyśmy mieli ze sobą kontakt. Kupiłeś ją za telefon. Kupiłeś ją za telefon? Ty bydlaku. Nie wiem, co mnie powstrzymywało przed obiciem mordy temu bandycie. Chyba resztki zdrowego rozsądku. Ale najgorsze było to, że ten facet był absolutnie przekonany o tym, że miał prawo tak potraktować tę dziewczynę. No to chyba mamy już wszystko. Tak, chyba tak. Pani Kamilo, po tym, co pani pokazała w świetlicy i po pani zeznaniach, muszę stwierdzić, że ma pani bardzo dużą odwagę. Żałuję tylko, że się wcześniej nie popisałam. Gdybym wcześniej coś zauważyła, gdybym wiedziała, że dzieje się coś niedobrego. Proszę się nie obwiniać. Marysia nigdy nie była szczególnie rozmowna, a ostatnio to już całkiem zamknęła się w sobie. No ale może gdybym tak z nią wcześniej szczerze porozmawiała, no to uniknęłabym tej próby samobójczej. Najważniejsze, że już dochodzi do zdrowia i wszystko, co najgorsze, ma za sobą. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę. Boże, co ja narobiłam? Proszę usiąść, pani Ja nie wiem, jak mogłam dopuścić do tego i wprowadzić tego do naszego domu. Dziękuję. Byłam u Marysi w szpitalu. Mają ją wypuścić za kilka dni. Ale ja naprawdę nie wiem, nie wiem, czy ja dam radę z tym wszystkim. Najpierw spieprzyłam życie jej matce, że poszła do więzienia, a teraz nie potrafiłam jej obronić przed tym skurwysynem. Jestem do dupy. A może będzie lepiej, jak ona będzie w rodzinie zastępczej. No co też pani opowiada? Pani Zyto, Marysia potrzebuje teraz wsparcia najbliższych osób. Zawiodłam ją. Tak bardzo ją zawiodłam. Musi pani zawalczyć o wnuczkę i pokazać jej, że jest dla pani najważniejsza. A my zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Prawda, pani Kamilo? Tak, może pani na mnie liczyć. No dawaj. Wszystko zniosę. Wylewaj ten kubeł, pomyj. I miejmy to już za sobą. Nie mam zamiaru prawić ci żadnych morałów. Moje zdanie znasz. Zresztą trochę cię rozumiem, bo bezpieczeństwo Patrycji jest tutaj najważniejsze. Cieszę się, że w końcu to zrozumiałeś. O swoje też powinnaś zadbać. Właśnie dbam. Walcząc jedynie u boku mojego młodszego syna, będę bezpieczna. Walcząc. Z kim? To z tym bandziorem czarnym. Przecież nie mogę patrzeć bezczynnie, jak przejmuje naszą dzielnicę. To ja tutaj jestem królową. Królową. Tego gorczakowskiego syfu. Nie będę uciekać z podkulonym ogonem. Odpuść. Proszę cię. Nigdy mnie nie prosi o coś takiego. Twój ojciec nie darowałby mi. Gdybym zrezygnowała i oddała nasz Gorczak jakiemuś z zeru.
Słucham. Po co? W porządku, za pół godziny. Muszę wyjść. Nie wiem, kiedy wrócę. Jesteś. Wiesz o tym, że jak zabijesz policjanta, zwłaszcza potycznego, to możesz sobie kopać grób, nie? Jakbym chciał cię zabić, to już byś nie żył. Było kilka okazji. Nie po to chciałem się spotkać. No co jest? Spokojnie. Gramy do jednej bramki. Tak? Od kiedy? Tak samo jak ja, nie chcesz, żeby twoja matka i hrabia znowu rządzili na Gorczaku, prawda? Nadal będzie trwać wojna. No i co proponujesz, żeby to zakończyć? Współpraca. Współpracę? Mhm. Czyją? Twoją, ze mną. Twój bracholek pcha się do trumny. To jest jedyna okazja, żeby go przed tym uchronić. Będziesz miał święty spokój. Dobra. Koniec gadki. Zjeżdżaj. Łapę przy sobie. Spokojnie. To tylko interesy. Nie będę się z nikim układał. Z żadnym gangsterem. Ani z tobą, ani z moim bratem. Nie chcę mieć na dzielnicy takich męd jak wy. Okej, dobra, luz. Sam chcesz tu rządzić, tak? Mylisz się. Spierdalaj. Już. Właśnie podpisałeś na siebie wyrok. Już tu nie ma. Do wozu. Ja nie mogę tutaj zostać. Kocham cię i nie pozwolę ci odejść. Chcę zgłosić zaginięcie męża. Zaginiony mąż na Gorczaku. Też mi wydarzenie. Boże! Wolska znowu miała rację. Nie, panie Jacku! Wezwijcie karetkę! W porządku? Policja!